Witam na kanale Mrówki pod Tatrami, życzę miłego oglądania. Jeśli szukasz informacji na temat zimowania egzotycznych mrówek, to zapraszam do drugiego filmu. Uwaga! Ten poradnik dotyczy tylko mrówek rodzimych, czyli takich, które występują naturalnie w naszym klimacie. Rok w naszych warunkach klimatycznych dzieli się dla mrówek na dwa podstawowe okresy: wegetacyjny i spoczynku. Okres wegetacyjny to czas, gdy kolonia z różnymi wahaniami, zależnymi od warunków czy specyfiki gatunku, żeruje, rozmnaża się, buduje czy walczy. Jest on nam znany doskonale z obserwacji hodowlanych czy terenowych. Okres spoczynku natomiast bywa niejednokrotnie niedoceniany w trakcie pracy z mrówkami, a jego znaczenie dla kondycji kolonii deprecjonowane. Należy odpowiednio przygotować podopiecznych do hibernacji. Podstawą jest zadbanie, aby w wolach mrówek nie znajdowało się zbyt wiele substancji wrażliwych na niskie temperatury. Bardzo dobrą karmą w czasie bezpośrednio poprzedzającym pierwsze dni schładzania 2 tygodnie jest czysty miód. Dodatkowo, nie można zapomnieć o odpowiednim dla danego gatunku nawilżeniu gniazda. Wilgoci musi wystarczyć na cały okres sezonowania. Jednak nie można również pozwolić na zalanie. Hibernacja mrówek. Proces ten można przeprowadzić w następujący sposób. Na początek wyłączamy dodatkowe źródła ciepła, obniżając temperaturę gniazda do temperatury pokojowej. Po tygodniu możemy zacząć powolne obniżanie temperatury poprzez ustawianie formikarium w coraz to niższej temperaturze, np. z biurka na podłogę, następnie pod drzwi balkonowe i tym podobne. Gdy powiedzmy w ciągu tygodnia dojdziemy w procesie schładzania do temperatury 10-12 stopni Celsjusza, można już formicarium wstawić do lodówki, piwnicy czy na strych, gdzie temperatury będą oscylowały pomiędzy 0,3 stopnie Celsjusza. Ale nigdy nie mogą spaść poniżej zera, mrówki wtedy zamarzną. W ten sposób już po miesiącu sezonowania, kolonia staje się sporo bardziej żywotna. Mrówki zimujemy tak od 1 do maksymalnie 3 miesięcy. Osobiście polecam okres 6-8 tygodni, ponieważ w tym czasie już wystarczająco stęsknimy się za naszymi mróweczkami. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić mrówkom tak niskie temperatury, to istnieje druga opcja. Można się pokusić o powiedzmy 8-10 tygodni utrzymania kolonii w temperaturach wyższych, np. 8-12 stopni Celsjusza. To też zaowocuje dobrymi wynikami w porównaniu z brakiem całkowitym sezonowania, ale nie polecam tej metody dla bardziej cennych mrówek. Wybudzanie ze snu zimowego jest przeprowadzane analogicznie do jego rozpoczęcia, tyle że już po wybudzeniu i ogrzaniu robotnice zaczną wielkie poszukiwanie jedzenia. Zamiast miodu udostępniamy mrówkom pokarmy białkowe, owady, słodzone żółtko, jaja. Dopiero w późniejszym okresie uzupełniamy dietę węglowodanową. Po hibernacji następuje zazwyczaj okres intensywnego czerwienia królowej, stopniowo opadający z czasem do sporadycznych, uzupełniających liczebność kolonii pakietów jaj. Jak oznajmić mrówkom, że zaczyna się zimowanie? Brak oświetlenia, brak białka w diecie, zmniejszanie się temperatury. Dziękuję za oglądanie, ja byłem Mrówki pod Tatrami, a ty nie zapomnij zostawić suba i lajka.